Dzień dobry Państwu, kłania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NIS TV. Dzisiaj po raz kolejny moim gościem będzie Ewa Pawela. Proszę Państwa, omówimy dzisiaj dwa najważniejsze tematy, kilka pobocznych, ale przede wszystkim wrócimy jeszcze do Olimpiady w Paryżu, ale w kontekście Zielonego Ładu i tych rozwiązań, które tam zostały wprowadzone, pokazując, jak patologiczny jest ten system, który nam próbują zaimplementować. I właśnie pochylimy się również nad tym systemem, nad agendą 21 i rozwinięciem jej, czym jest agenda 2030 ONZ-u i pokażemy, czym naprawdę jest ta agenda. Pokażemy, że wbrew temu, co się o niej mówi, nie jest agendą rozwoju, a wręcz przeciwnie, że opiera się na wykorzystaniu państw, zadłużania państw i narodów po to, żeby te państwa później skolonizować. Pozwólcie Państwo, że teraz się z Ewą połączę. Tak, słucham. Dzień dobry Ewa, Wojtek się kłania. No dzwonię tak, jak żeśmy się umówili, żebyśmy mogli porozmawiać jeszcze o dwóch jakby ważnych bardzo tematach i trochę tematach z tym związanych, ale mniej obszernych. Ja już zasygnalizowałem naszym widzom, że pochylimy się jeszcze nad Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Ja zresztą obiecałem moim słuchaczom i moim widzom, że o tym jeszcze porozmawiamy w kontekście, ile tam zostało rzeczy zatajonych, ale jeżeli chcesz, to możemy zrobić na ten temat osobną audycję. Natomiast dzisiaj możemy się skupić na tym, co tam się wydarzyło w kontekście tak zwanego Zielonego Ładu albo agendy 21, czy też rozwinięciem tej agendy 21, agendy ONZ 2030 i pewne studium przypadków, gdzie te, nazwałbym je jednoznacznie patologiczne rozwiązania, wdrożenie Zielonego Ładu, tam zostało bardzo wyraźnie unaocznione. Ale warto, żebyśmy też chwilę zatrzymali się nad samym Ładem, żeby pokazać, jak on jest skonstruowany i jak jest zakłamany, jakie tam są udawane terminy, żeby naszym telewidzom właśnie przybliżyć, jaka jest konstrukcja w ogóle tego projektu, który tak naprawdę oparty jest na zadłużeniu państw i narodów, by później ich kolonizować. Czy moglibyśmy w taki sposób to, Ewa, zrobić? Tak, oczywiście. To znaczy spełniasz również moje dezyderaty, tak samo jak ja spełnię twoje. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem, i to ja poprosiłam o rozmowę na ten temat, moim zdaniem to, co się wydarzyło na tej olimpiadzie, jeżeli chodzi o warunki przyjmowania sportowców, to tak naprawdę powinno być dla nas wszystkich absolutnym, no że tak powiem, czerwonym alarmem. Wake up call to się nazywa. Dlatego, że to będzie rozszerzone na nas wszystkich. Natomiast druga sprawa, i dlatego jest ważny nasz dwugłos w tym temacie, natomiast druga sprawa to jest celowość w ogóle wprowadzenia tej agendy 21. Bo nam się wszystkim wydaje i tak nam to wtłaczają przy pomocy różnych sałatek słownych i różnych kombinacji podprogowego programowania, że chodzi tutaj o klimat, że chodzi tu o zasoby, że chodzi tu o przyszłość naszych dzieci. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Tutaj tak naprawdę chodzi o pieniądze. I dlatego nie mogłam sobie wymarzyć lepszego rozmówcy niż Wojciecha Dobrzyńskiego, prezesa Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Ja się ograniczę w tej naszej rozmowie do podawania studium przypadków, nie tylko tego olimpijskiego, ale również innych. Natomiast Ciebie poproszę, no po prostu, żebyś nakreślił, czym tak naprawdę jest ten Zielony Ład, co się za tym kryje
i jak na tym już zarabiają, a myślą zarobić jeszcze więcej. Ja myślę, że rzeczywiście tak to zrobimy, szczególnie, że ty mi podesłałaś kilka bardzo ciekawych materiałów i wspólnie przygotowaliśmy pewien tekst, jeden bardzo szeroki i kiedy żeśmy go zaczęli omawiać, sama powiedziałaś, że to jest na jakby osobną audycję, żeby o tym porozmawiać. Ja pozwoliłem sobie zrobić z tego pewien ekstrakt specjalnie dla Państwa, żeby jakby zasygnalizować najważniejsze elementy, które tam są w tej agendzie, ale szerszą rozmowę, już żeśmy się z Ewą umówili, odbędziemy jeszcze raz, kiedy bardziej szczegółowo to omówimy, więc ja teraz tylko zasygnalizuję. I otóż właśnie trzeba wiedzieć, że ta agenda ma fałszywy obraz, ta agenda 21 i trzeba rozumieć, że ona rozwija się jakby dynamicznie, bo na przykład agenda ONZ-u zwana 2030 jest rozwinięciem tej agendy i takich rozwinięć tam jest wiele, za chwilę o tym trochę więcej powiem. Więc agenda 21 na rzecz zrównoważonego rozwoju udają, że są, i tu będzie cytat, wspólnym planem pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety teraz i w przyszłości. Proszę Państwa, sercem tej agendy jest 17 celów zrównoważonego rozwoju, a właściwie zrównoważonego niewolnictwa i będę się tak posługiwał teraz, mówiąc o tym zrównoważonym rozwoju jako zrównoważonym niewolnictwie. I proszę Państwa, tylko 13. cel zajmuje się klimatem. Zwróćcie Państwo uwagę, tylko jeden z tych 17 celów zajmuje się klimatem. Można tu wyraźnie dostrzec, że kładzie się znaczący nacisk na zadłużenie i uwięzienie państw narodowych w długach jako sposobu wymuszenia przyjęcia polityk i praktyk związanych z tym zrównoważonym niewolnictwem. Cele przynoszą korzyści jedynie elicie ekonomicznej i wzmacniają jej władzę. Więcej, jest to grabienie przez korporacje prywatne budżetów państw skolonizowanych, czyli nas wszystkich. Tworzy się dla nich przestrzeń, tak zwaną przestrzeń fiskalną, piękne określenie, a znaczy to ulgi i zwolnienia podatkowe, zwalniające właśnie te prywatne koncerny z odpowiedzialności za wykonanie i skutki projektów, tak zwanych projektów eko. Natomiast agenda 2030 nakłada na zwykłych ludzi szereg bardzo istotnych obowiązków w każdym aspekcie naszego życia. Proszę Państwa, te cele obejmują, tak jak już mówiłem, nie tylko kwestie klimatu, a właściwie marginalnie kwestie klimatu, to jest pretekst, za chwilę powiem dlaczego. Cele obejmują obszary od ekonomicznych, żywnościowych, po edukację, zatrudnienie, wszelką działalność biznesową, dowolną strefę działalności człowieka, w tym najbardziej osobistą. Do tego wątku jeszcze wrócimy. Model ten umożliwia przejmowanie ziemi i grabież zasobów naturalnych na skalę wcześniej niewidzianą w historii ludzkości. Bardzo Państwo na to zwracam uwagę. Wymuszone posłuszeństwo ma być naszą cnotą. Do tego też jeszcze wrócimy, ponieważ jeśli nie będziemy przestrzegać narzuconych nam wymagań politycznych i nie zaakceptujemy kosztów z tym związanych, zresztą nadmiernych, źle skalkulowanych, też to szerzej kiedyś omówimy, to wtedy jesteśmy oskarżani o to, że działamy na szkodę klimatów. Rządy będą opodatkowywać swoje populacje, zwiększając deficyt i dług narodowy, aby stworzyć finansowe fundusze korporacyjne, z których prywatne korporacje wielonarodowe, fundacje tak zwane filantropijne i organizacje pozarządowe, wiadomo czyje, będą mogły uzyskać dostęp. W tych dokumentach przejrzystość jest wymieniana na 100 różnych przypadków, ale jest to fałszywa przejrzystość, ponieważ dokumenty są kilkusetstronicowe, napisane bełkotem urzędniczym, niekonsultowane społeczne, z tajnymi załącznikami. Nie jest więc przypadkiem, że tymi ludźmi, którzy zarządzają tymi projektami, są zawodowi bankierzy.
byli dyrektorzy najbardziej drapieżnych instytucji finansowych w historii świata. Od Goldmana Sachsa po Bank of America czy Deutsche Bank. One należą do głównych zwolenników i twórców praktyk związanych z Zielonym Ładem, a właściwie nieładem, jak za chwilę o tym powie szczegółowo jeszcze Ewa. Wprowadzenie polityki zrównoważonego niewolnictwa za długi, które zostały przecież wykreowane przez te same banki i instytucje finansowe. Ich interesy są zawsze tam, gdzie chodzi o zysk i model ekonomiczny oparty na niewolnictwie za długi i jawnej kradzieży. Dług jest wyraźnie identyfikowany jako kluczowy element wdrażania Zielonego Ładu. I na koniec wisienka na tort, na którą mi zwróciła uwagę Ewa i prosiła, żebym o tym koniecznie powiedział, bo to będzie koniec tego pierwszej części. O finansach jeszcze powiem, jak Ewa powie o tym studium przypadku, to wrócimy jeszcze do kwestii finansowych. Instytucje finansowe to broń masowego rażenia. Zostało to wyraźnie określone w przecieku z dokumentu Armii Stanów Zjednoczonych z 2008 roku, w którym stwierdzono, że instytucje te są wykorzystywane jako niekonwencjonalna, finansowa, i tu cytaty, broń w czasach konfliktów, w tym wojen powszechnych, na dużą skalę, oraz jako broń pod względem wpływu na politykę i współpracę, w cudzysłowie, rządów. W dokumencie zauważono ponadto, że ta broń finansowa może być używana przez wojsko USA w celu tworzenia finansowych zachęt lub zniechęceń, aby przekonać przeciwników, czy sojuszników, czy ich zastępców do zmiany ich zachowania na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym. To jest więcej niż rozwinięcie tego konsensusu waszyngtońskiego, który nas kolonizuje. To jest ta trzecia wojna światowa, która trwa na poziomie finansowym. Jeszcze obudziły się duch imperialistyczny Wielkiej Brytanii, ponieważ król Karol III, obecnie rządzący, mówi, że ten program Zielonego Ładu i ten tak zwane zrównoważone niewolnictwo należy wprowadzać metodami wojskowymi, kampanią w stylu wojskowym. To jest cytat z wystąpienia króla Karola III. Ewuniu, to jest tytułem wstępu, żeby o tym krótko powiedzieć, a teraz powiedz właśnie o tym studium przypadku, bo to jest bardzo, bardzo dobry przykład na udokumentowanie i udowodnienie tego, co przed chwilą powiedziałem, na tym chociażby przypadku ostatnich igrzysk w Paryżu. Ewa, oddaję Ci głos. Proszę Państwa, dlaczego mi zależało i zależy, żeby to Państwu dokładnie w tej chwili, na dniach, opowiedzieć i wypunktować. Dlatego, że nasza pamięć jest ulotna i za parę tygodni, prawda, olimpiada już odejdzie w zupełne zapomnienie. Dzisiaj jeszcze wszyscy mamy to w oczach. Jeżeli jesteśmy kibicami, mamy to w sercu, więc może nam to szeroko otworzyć oczy na to, czym tak naprawdę jest ta Agenda 21, czym tak naprawdę jest tak zwany Zielony Ład i jak to się konkretnie przełożyło już teraz na warunki bytowe sportowców w wiosce olimpijskiej, a jak to się ma w założeniu przełożyć bardzo konkretnie na naszą przyszłość i na przyszłość naszych dzieci. W tym, co powiedział Wojtek, było jedno zdanie, oczywiście wszystkie były szalenie ważne i treściwe, ale w pewnym momencie wspomniał, że ta agenda rozwija się szalenie dynamicznie. Proszę Państwa, ta agenda została ustalona w 1992 roku na szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Była promotorem tej agendy
był taka sobie szara eminencja, Maurice Strong, który był miliarderem, dlatego że wydobywał ropę dla Rockefellerów, ale jednocześnie był inspiratorem całej palety inicjatyw ogólnoświatowych. Był na przykład jednym z 3 guru Klausa Schwaba. Ja swojego czasu o tym nakręciłem film i dość szeroko pokazałam jego sylwetkę. Otóż, proszę Państwa, to, co proponował Maurice Strong, miało dla rządzących na całym świecie wymiar po prostu imperatywu kategorycznego do natychmiastowego zrealizowania. Tą kartę ziemi i to porozumienie z Rio de Janeiro podpisało wówczas 178 państw z Watykanem włącznie. I proszę Państwa, od tamtej pory to jest wdrażane w życie. Wszędzie, na całym świecie, i to nie tylko w strukturach narodowych czy regionalnych, ale w strukturach lokalnych. Bo w ten sposób postanowili nadać przyspieszenie tym wszystkim działaniom po to, żeby przekształcić całą ziemię, przekształcić stosunki własnościowe we wszystkich krajach i przede wszystkim przekształcić, przemielić ludzi, czyli obywateli tych krajów. Ja Państwu pokażę, zaprezentuję w tej chwili okładkę książki, która została napisana przez amerykańską aktywistkę Rosę Coir w 2011 roku. Książka nosi tytuł Za zieloną maską Agendy 21. I myślę, że Wojtek już w tej krótkiej wypowiedzi bardzo ładnie odarł tą Agendę 21 z tej zielonej maski, ale ja chciałabym wzmocnić jego przekaz. Otóż autorka w przedmowie, żeby pobudzić Amerykanów do oporu przeciwko tym wszystkim zarządzeniom wprowadzanym na wszystkich szczeblach, prawda, narodowym, regionalnym i lokalnym, ona po prostu rzuciła takich 21 przepowiedni. Proszę Państwa, czy chcielibyście, żeby edukacją waszych dzieci zajmowało się państwo, żebyście nie mieli nic na ten temat do powiedzenia i żeby te dzieci były poddawane jakimś programom seksualizacji? Czy chcielibyście, żeby pozbawiono was decyzji co do tego, w jaki sposób możecie używać swojego samochodu albo w jaki sposób możecie dysponować swoją nieruchomością? Czy chcielibyście, czy wyobrażacie sobie, że na przykład państwo się będzie wtrącać w to, w jaki sposób czerpiecie wodę ze swoich studni na terenach wiejskich? Ja Państwu tutaj podaję tylko bardzo taki ograniczony wybór tych pytań. Tych pytań było 20 parę. I proszę Państwa, od wydania tej książki minęło 13 lat. I praktycznie wszystkie te pomysły, które w 2010 wydawały się kompletnie nie do przyjęcia, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj to już zostało zrealizowane i zostało zrealizowane daleko więcej. Rosa Coir pisze, że tak naprawdę Agenda 21 od początku swojego istnienia miała jeden cel. Tym celem miała być inwentaryzacja wszystkiego, co może być potencjalnie aktywem
To znaczy, czym potencjalnie można handlować na giełdach. I podkreślała, że tutaj nie tylko chodzi o zasoby finansowe, o nieruchomości, o ziemię, ale tak naprawdę aktywem ma być wszystko. Wszystko, co się wiąże z działalnością człowieka oraz wszystko, co jest naturą, co jest przyrodą. To znaczy światło słoneczne, właśnie różnego rodzaju pierwiastki, które nam służą do życia, typu tlen, typu oddychanie, oczywiście zasoby wodne, roślinność, las, no i oczywiście, prawda, ten słynny dwutlenek węgla, którym też można handlować jako, prawda, dopuszczalnymi limitami. I podkreślała tak zwaną agendę 21, jeżeli chodzi o zagospodarowanie obszarów w Ameryce. I tutaj proszę, Wojtku, pokaż tą mapę Stanów Zjednoczonych, jak oni sobie wyobrażają skupiska ludzkie, czy możliwość bytowania człowieka na określonych obszarach w Ameryce już w 2030 roku. Proszę Państwa, ta mapa głównie jest czerwona. Kolor czerwony to są wszystkie te tereny, które mają zostać zwrócone naturze. To znaczy człowiek nie będzie miał prawa w ogóle tam wejść, istnieć czy prowadzić jakąkolwiek działalność. Również dominujący kolor żółty to są te tereny, gdzie obecność człowieka będzie dopuszczona, ale odbierze mu się cały szereg możliwości prowadzenia działalności. To znaczy zarówno wykorzystanie ziemi do celów rolnictwa będzie ograniczone, jak oczywiście, prawda, tylko niektóre gałęzie przemysłu będą mogły istnieć na tym terenie. I tutaj, proszę Państwa, to jest bardzo silna paralela z tym, co się dzieje w Europie. Bo jeżeli chodzi o te czerwone terytoria, gdzie, prawda, stopa ludzka nie ma prawa postąpić, to jest dyrektywa unijna sprzed bodajże 2 lat o powrocie do dzikości natury. Natomiast jeżeli chodzi o te ograniczenia z tych terenów oznaczonych kolorem żółtym, to proszę Państwa, przypominam, nie tak dawno przegłosowaną przez PiS ustawę o prawie górniczym i geologicznym, która też w zamyśle bardzo silnie ogranicza nasze prawo do własności i decydowania o użytkowaniu tej własności na tych terenach, które państwo uzna za istotne z punktu widzenia surowców strategicznych, ochrony przyrody bądź tego słynnego, prawda, wstrzykiwania CO2 w górotwory pod naszymi stopami. I Rosa Coire podkreśla, że to jest właśnie taka najsilniejsza dźwignia, jakby zmiany całego naszego otoczenia. Dlatego, że tak naprawdę ludzie będą siłą rzeczy poprzez odpowiednie stanowienie prawa będą wypychani z tych terenów bądź wiejskich, bądź podmiejskich, na których obecnie, prawda, są zasiedleni. I proszę Państwa, trzeci kolor na tej mapie to są małe zielone kropki,
które wyznaczają tak zwane inteligentne miasta. To tam będą się tłoczyli ludzie w tak zwanych mikroapartamentach, jedni na drugich, prawda? A po to będą musieli być stłoczeni, żeby można ich było dowolnie kontrolować i dowolnie nimi manipulować. I proszę Państwa, to naprawdę się dzieje. W Stanach Zjednoczonych zaczęli znacznie wcześniej niż w Europie, a Polska tutaj na szczęście też ma pewne opóźnienia, ale proszę Państwa, metody używane do tego, żeby odpowiednie skupiska ludności wysiedlić, wygonić z ich, prawda, tradycyjnych siedzib albo z siedzib ich przodków, są naprawdę bardzo drastyczne. W Stanach Zjednoczonych, ja o tym stale mówię, to już jest praktykowane od paru dziesięcioleci, że się po prostu celowo podpala takie bardzo często luksusowe miejscowości, na przykład w Kalifornii. Ewunia, ale może byśmy powiedzieli o tym, czego żeśmy jeszcze nie mówili, bo tutaj ten element ma swoje świetne rozwinięcie, świetne w cudzysłowie oczywiście w tych celach. Ja wspomniałem tutaj o królu Karolu III i o tej kampanii wojskowej, co on rozumie przez tą kampanię. Otóż on chciałby zgromadzić siłę globalnego sektora prywatnego dysponującego miliardami dolarów, znacznie przekraczającymi w ogóle globalne PKB, czyli mówią o takim BlackRocku na przykład, nawet poza rządami światowych liderów, czyli tutaj jest zaangażowanie tych prywatnych, zdemoralizowanych firm posiadających olbrzymie kapitały właśnie do realizacji tych celów. Generalnie mówi się o tym, że wszystko ma być na sprzedaż. To, co mówiłaś, jest taka praca również, ja niestety nie mam okładki tej książki, taka praca Wilfreida z 2009 roku, który badał tak zwane G3P. G3P to jest partnerstwo publiczno-prywatne, ale kompletnie spatologizowane, polegający na tym, że partnerem głównym jest prywatny koncern, który narzuca, jak te partnerstwo ma wyglądać. I jest taki dział w OMZ, który nazywa się UNDESA, który właśnie zajmuje się partnerstwem prywatnym i publicznym. Oni zauważyli, że doprowadzą te wszystkie działania nawet do tego, że będzie kupowana i sprzedawana szkoła, szpital, jak towary w globalnym markecie. To, co powiedziałeś o szkole, czy zwróciła uwagę ta twoja autorka na to, czy my chcemy, żeby edukacją zarządzało państwo, jest jeszcze gorzej, bo po prostu nagle się okaże, że jakiś koncern, który promuje na przykład to, co się wydarzyło na olimpiadzie, te patologiczne zachowania, nagle przejmie naszą szkołę, do której chodzą dzieci, ponieważ ją kupi na giełdzie. I nagle jako właściciel zmieni kompletnie program szkoły, bo będzie miał jako właściciel do tego prawo. I druga kwestia, którą powiedziałaś, że właśnie próbowana być sprzedawane dobra natury, które pochodzą od natury, od Boga nam dane. Ma to swoją nazwę, to się nazywa finansjalizacja natury. I ona jest nieodłącznie związana z tym zrównoważonym rozwojem, czyli jak mówiłem, zrównoważonym niewolnictwem. Ma ona na celu przekształcenie ziemi i wszystkiego, co na niej się znajduje. Woda, powietrze, lasy, w tym nas samych w towary. Handel takimi towarami ma stanowić podstawę globalnej gospodarki. Jedyną rzeczą, która na ten globalny system finansowy utrzymuje, jest władza drapieżnych elit finansowych. I prosiłaś mnie, żebym powiedział o tym, ponieważ to ty mi przekazałeś te dane, że BlackRock szacuje,
że kiedy wprowadzi te instrumenty finansowe właśnie na te dobra natury, to jego zyski będą czterokrotne. Więc to nie jest robione tak prawda? Tylko tak jak na samym początku powiedziałem, za tym stoją olbrzymie pieniądze. Olbrzymie pieniądze. Ja wracam Tak. do tych sposobów, które już są stosowane od ładnych paru Ja dziesięcioleci. wiem, tylko żeśmy o tym mówili. Już żeśmy mówili w naszych audycjach, więc dlatego mówię, że chciałem powiedzieć coś, czego żeśmy jeszcze nie mówili. Ale wiesz, to ma w tej chwili, to dostało w tej chwili, wzbogaciło się o dodatkowy wymiar. Dlatego, że pozwól, że ja jeszcze przypomnę, to znaczy mówię o tych podpaleniach. Również bardzo parę lat temu, chociażby pod Paryżem, płonęły przedmieścia, bogate, zasobne przedmieścia i pozwolono im spłonąć. To znaczy nie było odpowiedniej akcji gaśniczej i w pewnym sensie te akcje gaśnicze były stopowane. I teraz skutkiem takich pożarów jest, że wystarczy, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie zechcą ubezpieczyć na nowo danych terenów od pożarów i ludzie już wybierają przenosiny do wielkich miast. Ale ten wymiar dodatkowy, który się w tej chwili pojawia w Europie, to fakt, że niektórzy komentatorzy upatrują, że celowo są sprowadzani do Europy migranci, na przykład całe oddziały wojowników talibańskich podobno czekały na przerzut do Europy na polskiej granicy i donosiła o tym prasa amerykańska, po to, żeby z tych ludzi robić takie właśnie prywatne, korporacyjne armie, które jak trzeba będzie, to po prostu oczyszczą dany teren z mieszkańców. To jest oczywiście bardzo czarna perspektywa, ale na przykład w Irlandii mieszkańcy już sygnalizują, że powstają tego typu obozy na różnych bezludziach i że te obozy po prostu są obozami szkoleniowymi dla migrantów z Europy subsaharyjskiej i w Irlandii w pewnym sensie wzrasta panika wokół tego. Ale proszę Państwa, dlaczego to jest dla nas takie zagrożenie? To nie jest tylko kwestia utraty ziemi, czy utraty możliwości, prawda, korzystania ze swojej własności, bo ta własność zgodnie z zapowiedzią Światowego Forum Ekonomicznego ma nam zostać odebrana, takie są ich plany. Proszę Państwa, to jest przede wszystkim kwestia tego i o tym świadczy właśnie ta wioska olimpijska w Paryżu i w ogóle przebieg całej olimpiady. Proszę Państwa, człowiek, tak jak Wojtek powiedział, nie będzie już osobą ludzką, będzie w tym nowym systemie post-Bretton Woods, to znaczy kapitalizmu postdolarowego, będzie po prostu tylko aktywem. Będzie rzeczą, będzie towarem. I tak naprawdę potraktowano sportowców w Paryżu. Zostali skoszarowani w wiosce olimpijskiej, która ma być takim wzorcowym przykładem miasteczka 15-minutowego. Mieli do dyspozycji tak zwane mikroapartamenty, ale całe otoczenie musiało spełniać założenie ideologiczne jak największego ograniczenia śladu węglowego. Dlatego musieli spać na niewygodnych, w ogóle rozpadających się kartonowych łóżkach, na których były tylko cieniutkie
materacyki z jakiegoś plastiku z odzysku. Ich dieta była zupełnym zaprzeczeniem diety sportowców, dlatego że tak naprawdę była wegetariańska, wegańska, z bardzo prawdopodobnie z wsadem robaczywym. Jeżeli było mięso i były jajka, to w bardzo ograniczonej ilości, dlatego że zadekretowano, że to mięso i te jajka mogą pochodzić tylko z bardzo bliskiej odległości od Paryża, żeby było mniej śladu węglowego. Mało tego, nie było klimatyzacji w tych mikroapartamentach. Nie mieli do swojej dyspozycji odpowiednich środków transportu. Po prostu dowożono ich jak sardynki na miejsca zawodów czy treningu 55 autobusami. I proszę Państwa, elektrycznymi oczywiście. I proszę Państwa, największy skandal, ale to pokazuje skalę tego, jak człowiek w oczach elit i w oczach ideologów stracił już na wszelkiej wartości takiej osoby ludzkiej. To znaczy kazano pływakom i triatlonistom pływać w największym ścieku Europy, czyli w Sekwanie. Proszę Państwa, to naprawdę pokazuje, co z nami zrobią w ramach tej agendy 21, a nawet agendy 2030, jeżeli im na to pozwolimy. I proszę Państwa, jeszcze jeden bardzo ważny aspekt tego. To fakt, że jako ten plebs, jako ten motłoch do dowolnego po prostu, no nie wiem jak to powiedzieć, no ciśnie się na usta słowo zgnojenia, byli tylko sportowcy. Czyli tak naprawdę główni bohaterowie, główni aktorzy tego wydarzenia. To oni byli skoszarowani w tych warunkach. Natomiast już ich trenerzy, ich działacze klubów sportowych czy reprezentacji, oni mieli do dyspozycji 5-gwiazdkowe hotele. Znaczy był przypadek, kiedy koszykarze francuscy zaprotestowali i powiedzieli, że przenoszą się właśnie do tego 5-gwiazdkowego hotelu, bo uważali, że to znaczy, nie są w stanie... Wojtku, ja bym chciała tutaj jeszcze obalić jeden mit, dlatego że standardowym komentarzem jest, że to była wina francuskich organizatorów, że oni są tak silnie zideologizowani i że to oni narzucili takie warunki sportowcom. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Obojętne, czy chodzi o te ceremonie otwarcia czy zamknięcia, czy o cały przebieg Igrzysk Olimpijskich, to się wszystko działo w ścisłej konsultacji z MKOL-em. Czyli, proszę Państwa, w ogóle były takie odgórne, ogólnoświatowe założenia, że tak to ma przebiegać. Będziemy, prawda, warunki tej wioski olimpijskiej, wykorzystamy to właśnie do wciskania ludziom tych założeń Zielonego Ładu, czy prawda, walki o klimat. I proszę Państwa, to jest naprawdę niepokojące, bo tak naprawdę ci sportowcy, to było absolutne zaprzeczenie i oni zresztą protestowali. Oni na przykład w tych mikroapartamentach było tak gorąco, że oni spali po prostu na trawnikach między budynkami, żeby móc się wyspać i żeby móc wystartować. Wykupiono w Paryżu, i to właśnie te związki sportowe, wykupili wszystkie wentylatory. Przykładem tego, jak uboga
we wszystko była ta dieta w wiosce olimpijskiej, był fakt, że reprezentacja brytyjska sprowadziła swoich kucharzy i swoje produkty żywnościowe do wioski olimpijskiej, żeby żywić swoich sportowców, żeby im zapewnić odpowiedni poziom, prawda, witamin, białka itd., itd. I sportowcy się pytali, przecież to my tu jesteśmy głównymi aktorami, przecież tu my jesteśmy w pewnym sensie bohaterami. Pozwólcie nam rywalizować sportowo w godnych warunkach. Ale to jest właśnie pokazanie, jak będzie traktowany człowiek, prawda? Więc No, tutaj... no właśnie dlatego nalegałam na tą naszą rozmowę. Drugi taki przykład, już w tej chwili zostawmy tą wioskę olimpijską, chociaż proszę Państwa, pamiętajmy, że czeka nas jeszcze paraolimpiada, gdzie też będzie ceremonia otwarcia, gdzie też będzie ceremonia zamknięcia i gdzie też będzie jeszcze no, w pewnym sensie takie pogotowie antyterrorystyczne, bo jeszcze się we wrześniu coś w tym względzie może wydarzyć. Co ja już tak tylko, prawda, sygnalizuję na marginesie. No może Ale, przy okazji, jak Wojtku, będziemy omawiali te zakończenie i ten szczegóły pominięte tam i właśnie jaki obrzęd tam został dokonany, to może właśnie poczekamy, jak się odbędzie już ta paraolimpiada i wtedy może połączymy te rzeczy. Ja tak proponuję. Natomiast proszę Państwa, chciałabym jeszcze przywołać inny przykład, już tym razem z naszego polskiego, a tak naprawdę z warszawskiego podwórka. Otóż nie tak dawno wybuchła w prasie głównie warszawskiej wiadomość, że na terenie Świątyni Opatrzności Bożej jest budowana taka 14,5-metrowa zamknięta elektrownia wiatrowa. No i oczywiście podniósł się dość duży rumor i klankor z tym związany, dlatego że mieszkańcy Wilanowa, naprawdę bloków sąsiadujących z tą budowaną elektrownią wiatrową, wpadli w panikę, jeżeli chodzi o, prawda, szkodliwość znana od lat właśnie produkowanych przez te, czy wzbudzanych przez te wiatraki infradźwięków, które szkodzą zarówno zdrowiu ludzi, jak i szkodzą stabilności budynków, prawda? Bo infradźwięki to jest to, co jest generowane przez kolumnę wojskową, kolumnę marszową na moście, prawda? Że nie wolno przejść krokiem marszowym przez most, dlatego że most od tego może się pod wpływem drgań i wibracji zarwać. To są wiadomości już ze szkoły podstawowej. Ale proszę Państwa, ta troska o zdrowie człowieka jakoś nam się znowu z upływem lat no, gdzieś ulatnia, gdzieś się gubi. I ja przywołam wydarzenie z Dolnego Śląska w 2010 roku. Wtedy była olbrzymia kampania Niemców, którzy chcieli się pozbyć swoich starych wiatraków i postawić je na terenie masowo, w postaci różnych farm wiatrowych na terenie Dolnego Śląska. Co było pomysłem o tyleż chybionym, że akurat na Dolnym Śląsku nie ma wiatrów, które by no, zapewniały rentowność tego typu farm wiatrowych. Ale tu nie chodziło o rentowność. Tu nie chodziło o rentowność, Ewa. Tu nie chodziło o rentowność przecież. Wiem, ale to już, że tak powiem, zostawmy, prawda? To jest no kiedy to jest właśnie istota rzeczy. Przekupiono właśnie tych lokalnych władców, żeby zutylizować, że tak powiem, zużyty sprzęt na nie swoim terenie, tylko u nas. No i
I to był biznes, a nie to, żeby to były jeszcze wiatraki. chodziło o coś dużo bardziej przemyślanego, długofalowego i złowieszczego. Ale pozwól, Wojtku, że zostawimy to na razie, bo na pewno kwestia, i za chwilę Państwu to uprzytomnię, na pewno kwestia wiatraków będzie musiała jeszcze powrócić w naszych rozmowach. Ale wracam do tego, że wówczas wystarczyło, że grupa naukowców, profesorów z Polskiej Akademii Nauk sporządziła dla wojewody wrocławskiego takie opracowanie, które właśnie wypunktowywało przede wszystkim kwestie zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt, ptaków, pszczół i tak dalej w sąsiedztwie tego typu farm wiatrowych. I to wystarczyło, żeby wojewoda dolnośląski wówczas wycofał swoją pozytywną decyzję dla budowy tych farm. Bo w 2010 roku jeszcze zdrowie mieszkańców, zdrowie Polaków miało jakąś wartość. W momencie, jak pojawiły się doniesienia... Świat po pandemii się zmienił. Świat po pandemii się zmienił. Zdrowie nie ma znaczenia człowieka. Ale posłuchaj, bo to jest bardzo ważna kwestia. W momencie, kiedy pojawiło się doniesienie o tej elektrowni wiatrowej na terenie Świątyni Opatrzności Bożej, to wszyscy byliśmy przekonani, że jest to, że tak powiem, wyskok jednorazowy. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego. W tej chwili w ramach właśnie Agendy 21 jest forsowany i subwencjonowany projekt, żeby tego typu zamknięte elektrownie wiatrowe albo elektrownie wiatrowe z pionowymi wirnikami umieszczać na terenach miejskich, pomiędzy budynkami, na podwórkach, na dachach budynków. Oczywiście te technologie też ewoluowały i tutaj trzeba bardzo starannie sprawdzić, ja jeszcze tego nie zrobiłam, jaka jest szkodliwość, ale popatrzyłam, prawda, na to, jak się pisze o tym projekcie tych miejskich elektrowni wiatrakowych. Tam w ogóle nie ma kwestii zdrowia mieszkańców. Jest tylko jedno badanie fińskie, na które powołują się lobbyści tychże właśnie elektrowni wiatrowych i które stwierdziło, że to absolutnie nie szkodzi ludziom. W całkowitej kontrze do tego, co w 2010 roku stwierdzili ci profesorowie z Polskiej Akademii Nauk. Wuniu, ale my tego nie możemy tak zostawić, bo jednak potrzebny jest pewien komentarz związany z reakcją ludzi na tego typu zjawiska. Czy wreszcie czy wreszcie samego proboszcza, no, który, że tak powiem, ze względów merkantilnych próbuje, że tak powiem, zdepopulować nam mieszkańców Wilanowa. No, myślę, że ten komentarz jest niezbędny. Ale Wojtku, zrozum, w tej chwili, że tak powiem, ten temat, zresztą, jak mówię, obiecuję, że do tego wrócimy, dlatego że ja już się zwróciłam do paru ekspertów w tej dziedzinie, żeby po prostu oszacowali szkodliwość dla zdrowia ludzkiego tych właśnie najnowszych typów tych elektrowni wiatrowych, więc ciąg dalszy nastąpi. Ale to, co chciałam Państwu zasygnalizować i podkreślić w tej chwili, że już, prawda, jest burza w internecie, bo ludzie są zachęcani finansowo, czy wspólnoty są zachęcane finansowo
do stawiania tego typu urządzeń. Korumpowane, nie albo zachęcane na finansowo, korumpowane. Trzeba nazywać po imieniu. Korumpowane są pieniądze. Zgoda, ale widzisz, i ja popatrzyłam na komentarze ludzi i tak niski jest stopień wiedzy o oddziaływaniu tego typu urządzeń, że nikt tam się w ogóle w komentarzach nie pyta, czy to będzie dla nas zdrowe, tylko wszyscy wyciągają kalkulatory i sprawdzają, na ile to będzie opłacalne. I tu jest problem, że sami zainteresowani po prostu nie dysponują, nie stawiają sobie pytania o ochronę zdrowia swojego czy swoich dzieci. Po prostu zdrowie zostało, tak jak słusznie mówisz, tak bardzo zdeprecjonowane w trakcie pandemii, że jakby tego typu troski znikają nam z pola widzenia. Na szczęście w Wilanowie w tej sprawie przebudziło się paru radnych i miejmy nadzieję, że zastopują tą budowę proboszcza i nie dadzą mu zdepopulować mieszkańców, ale jak mówię, problem jest szerszy. Trzeba naprawdę być czujnym w stosunku do tego całego programu tych właśnie wiatrowni miejskich. Ale Wojtku, żebyśmy zakończyli optymistycznie, No właśnie. jeśli pozwolisz. Tak, też będę chciał zakończyć optymistycznie, ale też chciałbym podać kilka przykładów, które powodują, że ludzie są absolutnie uśpieni, ogłupieni i pozbawieni jakiejkolwiek samodzielności. Podam Ci dwa przykłady, właściwie trzy przykłady, dosłownie z ostatnich dni tutaj w Warszawie. Najnowszy, kiedy jechałem na nasze nagranie, jechałem rowerem i mijała mnie straż pożarna jadąca Puławską, najbardziej ruchliwą ulicą o tej porze, na sygnale, zresztą powodując, że korek się olbrzymi zrobił. Pędziła do jakiegoś pożaru. Ponieważ ja dosyć szybko jechałem stroną chodnikową, więc zrównałem się z tym wozem i on się nagle zatrzymał i okazało się, że jechał do pożaru, wiesz czego? Kosza na śmieci, blokując całe centrum miasta, bo ktoś z lokatorów zadzwonił, że pali się kosz na śmieci. Strażak podszedł, wyjął butelkę, którą miał do picia, nalał do tego kosza i zagasił ten pożar. I ja go pytam, wy naprawdę żeście jechali na tym sygnale, blokując całe miasto tylko do tego kosza? No tak, bo ludzie bardzo często dzwonią do nas, nie wyjdą sami. Jak widzą, że kosz płonie, żeby wziąć wiaderko i nalać wody, żeby to ugasić, a nie wzywać od razu straży. Być może jest to związane z tym, że jeżeli ktoś by zaczął gasić taki kosz, to inni by go posądzili, jak gasi, to znaczy, że zapalił. I zaraz by była straż miejska, zaraz by miał mnóstwo nieprzyjemności. Być może ten patologiczny system tak wpłynął na ludzi, że oni już w ogóle boją się podejmować jakichś decyzji. Drugi przykład, kiedy wezwano straż miejską do dziecka, które siedziało w samochodzie, było dosyć ciepło. Wezwano straż, mamy nie było, dosłownie na 3 minuty wyszła, ale już zdążyła przyjechać straż. I oczywiście matka zestresowana, dziecko płaczące i tak dalej. Zamiast ten ktoś, kto zadzwonił do tego po tą straż miejską, zejść, nie wiem, zapukać do tego okna, zobaczyć, co z tym dzieckiem się dzieje, zobaczyć, co jest z mamą, przynieść, nie wiem, butelkę z wodą i tak dalej. No naturalna reakcja, ludzie już kompletnie ogłupieli. I wreszcie z ostatniej naszej audycji, kiedy ja mówiłem o tym, że walczę z miastem i uważam, że czynsze są, delikatnie mówiąc, nadmiarowe, wynikające z niegospodarności miasta i z korupcji, i że prowadzę taki batalię przed sądem z miastem, był wpis, że pani napisała, no tak, ale to dotyczy tylko nowych mieszkań, ja jestem starym, mam mieszkanie własnościowe i płacę 1700 czynszu.
No i ja się odpisałem, no proszę pani, przecież to trzeba zapytać spółdzielnie, z czego wynika. Nie dość, że nie dotyczy to tylko nowych, tylko w ogóle wszystkich mieszkań, bo te czynsze i komunalne i w starych i nowych są przez miasto zawyżane. I tak samo w spółdzielniach, że jeżeli pani płaci 1700 zł czynszu, to proszę się zwrócić do spółdzielni i zapytać, z czego te koszty wynikają. Dlaczego ten czynsz jest tak wielki? Być może trzeba wywalić prezesa, który zarabia miliony złotych i właśnie ukrywa to w waszym czynszu. Być może są remonty robione, które są źle skalkulowane i które przynoszą olbrzymie koszty. I ludzie jakąś eurekę to dla nich, przecież takie rzeczy trzeba kontrolować. Trzeba przestać być biernym, bo to, że ktoś wyznacza czynsz 1700 zł, to nie jest jakaś prawda objawiona, którą trzeba akceptować, tylko ona musi być powiązana z kosztami, z prawdziwymi wydatkami, które muszą być zweryfikowane. I ludzie teraz kompletnie tego nie robią. Jakiś idiotyczna powstaje ustawa, czy rozporządzenie, czy zarządzenie i ludzie uważają, że to jest właśnie prawda objawiona. Nie. Trzeba, jeżeli jest jakieś zarządzenie, to ono musi być ściśle związane z jakąś potrzebą społeczną, a nie wykreowaną potrzebą. Teraz się kreuje potrzeby, a nie zaspokaja tych rzeczywistych, tak jak środki unijne, które są na to, co sobie Unia wymyśli, a nie to, co jest nam potrzebne. Musimy tą patologię przezwyciężyć, reagować na to, co przed chwilą powiedziała Ewa, czy to właśnie te nadajniki, które nam chcą być zakładane na naszych budynkach, czy jakieś wiatraki, czy jakieś inne urządzenia. Musimy powrócić do takiego myślenia samorządowego. Przecież to jest nasze, to chodzi o nasze zdrowie, o naszą przyszłość, o przyszłość naszych dzieci. Jeżeli nie będziemy na to reagować, to ten system właśnie będzie nas robił takich niewolników. My musimy nauczyć się mówić nie. Nauczyć się mówić nie i kwestionować te wszystkie idiotyzmy, które nam tutaj próbują w sposób socjotechniczny wbić do głowy, że to są jakieś dobre rzeczy. Nie, sprawdźcie to, zobaczcie jak to funkcjonuje. Jeżeli to działa, nam szkodzi, nie gódźcie się na to, bo inaczej system nas zje. To Proszę tyle państwa, mojego no cóż, komentarza. Przepraszam. No cóż, co ja mogę na to powiedzieć? Mogę na to tylko powiedzieć, że Wojtek poleciał moim tekstem. Ale pozwól, że ja jeszcze coś dopowiem. Bo naprawdę powiedziałeś to, wyjąłeś mi z ust moje kwestie i moje rady, ale myślę, że sposób na obudzenie ludzi jest stosunkowo prosty. To znaczy musimy właśnie lokalnie, bo musicie Państwo mieć świadomość, że ta Agenda 21 działa właśnie w naszych miejscowościach, w naszych dzielnicach, w naszych sąsiedztwach. To są wszelkiego rodzaju regulacje, które są praktycznie identyczne na całym świecie. Dlatego, proszę Państwa, to jest tak, że w Sejmie, prawda, parlamentarzyści dostają w komisji gotowe, bardzo często źle przetłumaczone z angielskiego, wzorce ustaw czy rozporządzeń. Ale to tak naprawdę, to przekształcanie świata dotyczy naszego podwórka, naszej dzielnicy. I tutaj Wojtek jest z Warszawy, ja jestem z Wrocławia. Oba nasze miasta są przeznaczone na tak zwane miasta eksperymentalne 15-minutowe. Więc jakby mamy do czynienia z tymi samymi problemami. I wystarczy, proszę Państwa, że zmobilizujemy się. Mamy przecież olbrzymie armię tak zwanych młodych emerytów. No, my z Wojtkiem też jesteśmy takimi młodymi emerytami i na przykład Wojtek jest liderem wraz z Michałem Czarnockim tak zwanego Sejmiku Warszawskiego, który grupuje ludzi bardzo często z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym,
i którzy chcą właśnie być aktywni tam, gdzie żyją, gdzie mieszkają. I proszę Państwa, to właśnie doradzała 13 lat temu w Stanach Zjednoczonych autorka tej książki Rosa Coir, że trzeba się podnieść z kanapy i trzeba się włączyć w życie wspólnot lokalnych. To znaczy wspólnoty mieszkaniowej, rady osiedla i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby móc na bieżąco obserwować, co się dzieje, co nam szykują i próbować to kontrować. Bo bardzo często, i mam nadzieję, że tak się stanie z tą budową tej elektrowni wiatrowej na terenie Świątyni Opatrzności Bożej, że już ujawnienie takiej sprawy może uruchomić mechanizmy blokujące czy opóźniające. I to jest nasze życie, proszę Państwa. Od tego zależy, czy będziemy zdrowi, od tego zależy, czy nam będą pękać budynki, czy nie. Od tego zależy, jak będą mogły się rozwijać, jak będą mogły się uczyć nasze dzieci czy nasze wnuki. Trzeba wstać z kanapy i trzeba poszukać ludzi sobie podobnych, którzy też chcą podjąć ten trud i którzy też chcą się wymieniać z innymi, prawda, obudzonymi swoimi doświadczeniami. A zapewniam Państwa, że w bardzo szybkim tempie ograniczycie globalistyczne zapędy prezydenta Trzaskowskiego, czy my we Wrocławiu prezydenta Szutryka. Bo oni właśnie są agentami tejże właśnie agendy 21. Agentami wpływu. Ewuniu, to bardzo dobra konkluzja. Bardzo mi się spodobało, że zachęcasz ludzi, żeby stali z kanapy, bo jeżeli teraz nie staną z kanapy, to następnym razem będą musieli stawać z kolan. Więc ja myślę, że dobra konkluzja, żeby właśnie ludzi zachęcać, żeby się aktywizowali i nie pozwalali, mówili nie pozwalali na wprowadzanie różnych idiotyzmów i żeby to zrobili jak najszybciej. Ewunio, my oczywiście wrócimy jeszcze do kilku tematów, że nie omówiliśmy tematu finansowego bardziej szczegółowo, ale to jest na osobną audycję, na którą żeśmy się już umawiali. A na dzisiaj, ponieważ już rozmawiamy godzinę 10 minut, myślę, że to jest czas, żeby już naszą audycję zakończyć. W związku z tym, jak zwykle życzymy Państwu miłego dnia. A Tobie, Ewa, bardzo dziękuję za bardzo dobry wywiad i bardzo interesujące uwagi, spostrzeżenia i Twoje analizy. One są bardzo przydatne i dla Instytutu, i również dla Państwa. I myślę, że to nie będzie nasza ostatnia rozmowa, że będziemy jeszcze kontynuować w przyszłości. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia i zobaczenia. Cóż, wzajem, Wojtku, a proszę Państwa, do rychłego, bo jest o czym mówić i jest pole do działania, do wielowektorowego działania dla nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję.